Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również internetową pasmanterię www.woolpaczka.pl, do której bardzo serdecznie Was zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem, krótkim, ale moim zdaniem bardzo fajnym, z filmikiem, w którym chciałabym Wam pokazać, jak zrobiłam te niewielkie kotki, których ja używam jako breloczki do kluczy. Dlaczego zrobiłam takiego kotka i dlaczego chciałabym się tym projektem z Wami podzielić? Dlatego, że jestem wolontariuszką, pomagam ratować, a może ratuję bezdomne koty całkowicie w wolontariacie, w swoim wolnym czasie i dużo środków potrzeba na uratowanie takie koty. Działam w stowarzyszeniu naszym lokalnym. Pomagam dziewczynom bardzo mocno, żeby koty, które trafiają do nich, które stają na mojej drodze, dokarmiam koty też bezdomne na działkach, żeby zebrać środki na uratowanie tych kotów, na leczenie tych kotów, na kastrację, sterylizację, bo na to bardzo kładziemy nacisk. To stowarzyszenie ma taki bazarek, takie szarikowe skarby to się nazywa. I tam trzeba czasami wrzucić coś, co przyciągnie ludzi, co ludziom się spodoba i co zechcą licytować. I ostatnio wrzuciłam takie kotki, które służą jako breloczki do kluczyków. Bardzo one się spodobały nie tylko licytującym, ale ogólnie się spodobały, bo powiedzcie wszystkim tym, którzy kochamy koty, no jak takie coś może się nie spodobać. Dlatego postanowiłam, że podzielę się tym projektem też z Wami, że pokażę krok po kroku, jak go wykonać, bo wiem, że wśród moich obserwujących jest cała masa ludzi, którzy kochają koty i którzy zechcą sobie takie breloczki zrobić, którzy będą nosili swojego kotka przy swoich kluczach. A może też będziecie potrzebowali takiego szybkiego projektu na jakieś kiermasze, czy też na inne podobne licytacje, gdzie będziecie wystawiali sobie właśnie takie gadżeciki, żeby zebrać pieniądze dla ludzi, czy też dla zwierząt. Dlatego zapraszam Was na ten filmik. Zapraszam Was do dalszej części, w której pokażę krok po kroku, jak tego kotka zrobić i pokażę Wam, z czego ja go zrobiłam. Życzę Wam przyjemnego szydełkowania, przyjemnego oglądania. Moi drodzy, ja te kotki zrobiłam tak, jak Wam wcześniej powiedziałam, ze sznurka bawełnianego o grubości 3 mm i to jest sznurek taki właśnie bawełniany, a tutaj możecie zobaczyć, bo ten zielony ma wypełnienie poliestrowe w środku i to jest to coś takie tutaj czarne, co ze środka wystaje. Na zrobienie tego kotka ja potrzebowałam 5 metrów sznurka bawełnianego 3 mm. Potrzebowałam też szydełka o grubości 4 mm. Ja mojego kotka takim szydełkiem robiłam. Robiłam te zielone kotki ze sznurka bawełnianego poliestrowego płaskiego 5 mm i też robiłam go szydełkiem o grubości 4 mm. Wszystkie te produkty, wszystkie te materiały możecie nabyć u mnie w mojej pasmanterii. Potrzebne są nam jeszcze nożyczki, potrzebna jest gruba igła dziewiarska i ja tutaj jeszcze mam takie karabinczyki, które doczepiam do tych kotków, żeby można było sobie doczepić klucze. Więc jeśli macie resztki sznurków i macie ochotę wykonać sobie takiego kotka razem ze mną, to zapraszam do dalszej części, bo tam czeka na Was dokładna instrukcja wykonania takich breloczków. Dobrze, moi drodzy, więc zabierzmy się do pracy. Na początek robię sobie wstępną zabezpieczającą pętelkę, czyli szydełko podkładam sobie pod sznurek, robię sobie taki zawijasek i robię oczko łańcuszka. Podciągam sobie tą pętelkę. Następnie robię 16 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zrobiłam 16 oczek łańcuszka. Odwracam sobie teraz łańcuszek do góry nogami
I tutaj mam pierwszą taką pętelkę, z której wychodzi mi sznurek. Tą pętelkę omijam. Zaczynam od drugiej pętelki pod spodem, pod łańcuszkiem i wbijam szydełko pod tą pętelkę i robię pierwsze oczko ścisłe, czyli pod pętelką przeciągam sznurek i od razu pod pętelką, którą miałam na szydełku. Następnie wykonuję jeszcze 6 takich oczek ścisłych. To będzie moje drugie oczko ścisłe, trzecie, czwarte, piąte, szóste i ostatnie, siódme. Na początku zrobiłam 7 oczek ścisłych. Tym samym wykonałam ogonek. Teraz odwracam sobie łańcuszek już w moją stronę i wbijam szydełko pod pierwsze oczko, które mam tutaj od razu, od góry w środek i robię oczko ścisłe i 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I to będzie mój pierwszy słupek. I teraz zaczynamy tym słupkiem wykonywać jedną stronę naszego ciałka, tak? Czyli tutaj tą część zaczynamy robić. W drugim oczku robię jeden słupek. Zawijam sznurek na szydełko, wbijam w środek oczka, przeciągam pod tym oczkiem sznurek. Na szydełku mam 3 pętelki. Chwytam za sznurek, przeciągam przez pierwsze 2. Chwytam za sznurek i przeciągam przez pozostałe 2. W kolejnym, trzecim oczku robię 2 słupki w jednym oczku. Pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden słupek. W kolejnym, czwartym oczku robię jeden słupek. W piątym oczku robię półsłupek nawijany. Nawijam sznurek na szydełko, wbijam w oczko, chwytam za sznurek, przeciągam pod oczkiem. Na szydełku mam 3 pętelki, chwytam za sznurek, przeciągam przez wszystkie 3 pętelki jednocześnie. Później robię półsłupek, czyli wbijam w oczko, chwytam za sznurek, na szydełku mam 2 pętelki, chwytam za sznurek i przeciągam przez 2. I jeszcze jeden półsłupek. I w ostatnim oczku robię oczko ścisłe i 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I to jest nasz pierwszy słupek. Tym samym przechodzimy do głowy. I teraz wszystkie kolejne oczka, które tutaj będziemy wykonywać, będę robiła właśnie wbijając szydełko w to jedno oczko. Zaciągam sobie tą moją tutaj pierwszą pętelkę z początku łańcuszka dość mocno i żeby nam się tutaj nie rozsupływała i wykonując teraz głowę, z tyłu będę sobie wrabiała tą końcówkę. Następnie w tym samym oczku wykonuję 3 słupki. Pierwszy. W tym samym oczku drugi i jeszcze jeden. Teraz robię ucho, wykonuję 3 oczka łańcuszka, raz, 2, 3, zawijam uszko, wbijając szydełko pod raz, 2, 3, pod trzecią pętelkę i jeszcze nitkę, która jest tuż obok. I robię półsłupek. Przeciągam sznurek pod tymi 2 nitkami, chwytam za sznurek i jeszcze raz przeciągam przez 2 pętelki, które miałam na szydełku. Następnie wciąż wbijając szydełko w to jedno, w to samo oczko tutaj w środku, wykonuję 2 słupki. Pierwszy i jeszcze jeden. I teraz robię drugie uszko, czyli to samo, co zrobiłam przed chwileczką tutaj z pierwszym. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka i zamykam je w taką pikotkę, wbijając szydełko tutaj pod trzecie oczko łańcuszka
i pod niteczkę ze słupka, który jest tuż obok. I robię półsłupek. Dalej robię to samo, co robiłam wcześniej, czyli muszę wykonać 3 słupki. Raz. Dwa. Trzy. I zamykam to wszystko robiąc 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, 3. I wbijam szydełko jeszcze raz w środek tutaj naszej główki i robię oczko ścisłe. Podciągnęłam sobie nitkę, żeby było tutaj ciasno. I naszą główkę mamy zrobioną. Teraz idziemy na drugą stronę ciałka i jak pamiętam, że co ja tutaj robiłam. Na początku zrobiłam oczko ścisłe i 2 oczka łańcuszka, później zrobiłam 1 słupek, później mam w jednym oczku 2 słupki, później mam jeszcze 1 słupek, następnie mamy tutaj półsłupek nawijany, półsłupek i tutaj jak sobie odsłonimy mamy jeszcze 1 półsłupek. I tutaj wbijamy teraz szydełko i robimy półsłupek. I robimy pierwszy półsłupek z drugiej strony, następnie kolejny półsłupek. Teraz robimy półsłupek nawijany, tak? Tutaj jest półsłupek nawijany, to nad nim robimy półsłupek nawijany. I teraz robimy słupek, mamy słupek, to nad nim robimy słupek. Pokazuję Wam to wszystko tutaj, żebyście to wszystko dobrze zrozumieli. Następnie mam oczko, w którym wykonałam na początku 2 słupki i po drugiej stronie symetrycznie w tym oczku musimy zrobić też 2 słupki. Pierwszy słupek i w tym samym oczku jeszcze 1. Następnie mam 1 słupek, tak? Tu jest mój słupek, to nad nim też muszę zrobić słupek. I teraz mamy 2 oczka łańcuszka i w ostatnim oczku zamkniemy oczkiem ścisłym. Czyli robię 2 oczka łańcuszka i schodzę tutaj do ciałka, wbijając szydełko w oczko, robię oczko ścisłe. I koniec. Mój kotek jest zrobiony. I teraz jeszcze sobie tylko wykończymy oczkami ścisłymi tutaj przez środek. Wbijam sobie tutaj w oczko, przeciągam sznurek na moją stronę i przeciągam go od razu przez oczko, które miałam na szydełku. W kolejne oczko przeciągam do przodu sznurek i przeciągam przez oczko, które miałam na szydełku. W kolejne oczko i to samo. W kolejne oczko i to samo. W kolejne oczko i to samo. I w ostatnie oczko i przeciągam sobie do przodu. Jeszcze raz. Przeciągam sobie do przodu i przeciągam przez oczko, które miałam na szydełku. Obcinam sobie pętelkę, obcinam sobie włóczkę, wyciągam z pętelki, biorę igłę i przeciągam sobie teraz to pod tą pętelką w oczko, wbijam igłę i przeciągam sobie końcówkę do tyłu. O, ładnie mam zrobione. Formuję sobie tutaj wszystko ładnie. I teraz ukrywam sobie tą moją końcówkę. Tą już mogę sobie, moi drodzy, obciąć, dlatego że wrobiłam ją sobie tutaj z tyłu w robótkę. A tą muszę wszyć tutaj z tyłu pod słupkami, pod tymi nitkami, bo ona, jak ją sobie teraz tutaj obetniemy, to będzie nam się wypruwać, a tego nie chcemy, tak? O.
I jeszcze pod ostatnimi tutaj nitkami. I koniec. O! I teraz sobie to obcinam. Odkładam. Formuję. Mogę sobie uprasować, nadać takiego kształtu. Jak sobie odprasujemy, to on będzie jeszcze trochę sztywniejszy. I kolejny kotek jest zrobiony. Moi drodzy, to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że te kotki Wam się spodobają i że może wykorzystacie właśnie taki pomysł, żeby też on został u Was breloczkiem do kluczy. Może będzie Wam potrzebny gdzieś tam taki szybki projekt do zrobienia na jakieś aukcje, czy jakieś kiermasze w szkole, więc to jest, myślę, że bardzo fajny gadżet dla wszystkich, którzy kochają koty. Dziękuję Wam za odwiedziny. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło. Jeśli zostawicie komentarz pod spodem pod filmikiem, możecie zostawić też lajka. Na koniec oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, o dzwoneczku Wam przypominam, bo klikniecie sobie w niego i będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym nowym filmiku, który się pojawi na moim kanale. Dziękuję Wam za odwiedziny, za komentowanie, lajkowanie i udostępnianie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!